Cześć, z tej strony Maciek. To jest tutorial do speedrunu KO3 na any%. Na tyle, ile sam potrafię i na tyle, ile prosto będę umiał to wytłumaczyć dla osoby, która dopiero zaczyna. Więc startujemy od tego, że zaczynamy grę. Gra jest po węgiersku, bo jest szybsza od polskiej o około 10 sekund. Na start możecie zacząć na polskiej, ona jest normalnie dostępna na Steamie. Także na spokojnie. Będę w trakcie tłumaczył, rysował i tak dalej. Więc mamy pierwszą chmurę. Dolatujecie sobie do niej. Robicie ruch jeden w tę stronę i później odbijacie, żeby polecieć do następnej. Tak jak widzicie tą chmurę, to w nią najlepiej wlecieć w tej części. Chociaż cały dół jest spoko. I później od razu, że tak powiem, odbijacie tam dalej w kolejną. Nawet tak zawczasu jak tutaj będzie szybciej. To mamy następną chmurę. Ją najlepiej złapać w tej części, żeby się dostosować do kolejnej chmury, która jest deko w lewo, tam w tamtą stronę, jest do góry. Tu trochę zrobiłem to. No dobrze wyszło. Tą chmurę można ciąć na ostro, w sensie nawet nie wlatywać w nią mocno i lecieć w ten sposób, głównie do góry i w lewo. Najlepiej wlatywać w tą część tej chmury. Tutaj to pokazałem idealnie. Tą chmurę tutaj to najlepiej wziąć w tej części, a dokładniej najlepszym miejscem byłoby tu. Można pod nią. To jest w porządku. Czemu tutaj? Bo mniej więcej w tym miejscu jest kolejna chmura. O, ta chmura. Ona jest trochę popsuta. Ona swoją reprezentację, że tak powiem, jako hitbox ma bardziej w tym miejscu. Nie pokrywa się. Więc najlepiej w nią wlecieć właśnie w tej części na dole, żeby się nastawić na kolejną chmurę, która będzie w tamtą stronę. Więc wlatujemy sobie tu i zawracamy od razu. Ta chmura jest dość prosta. Najłatwiejszy patent to się wpakować w nią tu, bo następna chmura jest tam. Też trzeba deczko zawrócić, ale tak jest po prostu najszybciej, nie? Tą chmurę, co mamy tutaj, możemy ciąć, że tak powiem, na ostro. Ona jest dość wybaczalna, że tak powiem. Najlepiej w tej części i wtedy musimy lecieć w górę i tam, bo tam mamy kolejną. Nie wiem, czemu tutaj tak bujałem. Nawet nie trzeba jej mocno zahaczać. Ta chmura jest tak popsuta jak ta z poprzedniego rogu, że najlepiej ją łapać w dolnej części i trochę z boczku. Czyli najlepiej, jak mamy tutaj przecięcie w połowie chmury, to po prawej części z dołu i można wtedy zrobić taki myk, że wlatujemy sobie w ten sposób. I musimy tam, bo tam mamy kolejną. Tak jak tutaj. Jak mamy mniej więcej skrzydła tutaj na szerokości chmury, to możemy skręcać. Teraz. Ta chmura bardzo dużo wybacza. Ją dosłownie można tutaj, poza nią przelecieć. Wystarczy tą częścią skrzydła zahaczyć o ten kawałek i wtedy spoko lecimy sobie tutaj, tak jakby wzdłuż wulkanu. Dosłownie zahaczamy praktycznie czubkiem. Tu trochę szerzej wleciałem, bo zahaczyłem tą częścią. O dół chmury, nawet pod nią i wtedy sobie zlatujemy tam. Mój tip tutaj
to jest ustawić się mniej więcej wysokością samolotu na tej wysokości i tak utrzymać lot. Dosłownie. Tak, żeby prawie że zahaczał o tą trawę. Wtedy najłatwiej jest się ustawić na kolejną chmurę, która jest za wulkanem. Kolejny protip dla ułatwienia. Jak mamy skrzydło na wysokości tego wcięcia, to można już zawracać na maksa w prawo tutaj za tym. Wtedy ta część skrzydła tu wleci w wulkan i trochę sklipuje, ale samolot nie wybuchnie. Nie wiem, czy było widać, ale dosłownie ta część skrzydła tu, co powinna być, zniknęła w wulkanie. I to jest w porządku, bo główny hitbox jest tak naprawdę taki wąziutki. On jest taki on skrzydeł jakby nie obejmuje. Omijamy sobie tutaj ten cypel po lewej, lecimy w chmurę. Tu też możemy zacząć wcześniej, tak jakby w wulkanie się załapać tu. Ta chmura przed nami, ona jest na tyle pobłażliwa, że można ją dosłownie tutaj poza chmurą zahaczyć. I wtedy lecimy w górę, w prawo. Ja tutaj dość ostro lecę. Możecie łagodniejszym łukiem, nie ma problemu. Byleby ominąć tą część lądu. Przez palmy można przelecieć na spokojnie, one nie mają żadnego hitboxa. Lecimy w stronę tej chmury, będziemy ją z tej strony łapać w miarę. Zależy jak podlecicie, bo jak podlecicie tutaj szerzej, to musicie ją wtedy łapać z tej strony. Tutaj po prostu podlatujemy do góry. Mój patent jest taki, że ja staram się tą chmurę złapać tu. Wtedy lecimy w prawo do kolejnej. No i tak samo mniej więcej na szerokość skrzydeł możemy już skręcać. Tutaj powtórka z poprzedniej chmury. Staramy się tu w tą część wlecieć i też w prawo, bo tam mamy kolejną chmurę. Ona będzie też trochę w górę, więc bardziej takie. I to przed nami to jest ostatnia chmura, więc dosłownie można ją złapać tutaj pod chmurą i tyle. Dosłownie mamy cały lot załatwiony. Ja lecę trochę wyżej. Ja sobie lubię też skręcić samolotem, żeby on tutaj w cutscence był skręcony. Tak jak widać, autosplitter nam wstrzymał czas. Dobrze. I teraz tak. Mój patent tutaj to wygląda tak. Jak mamy pada, co nie, to są gałki. Tu mamy D-pad, tu mamy 4 przyciski, pad od Xboxa, tak? To w tym momencie, jak się pojawia ekran ładowania, ja trzymam gałkę w tę stronę, czyli 45 stopni. Na klawiaturze to będzie strzałka w górę i strzałka w prawo. I dosłownie jak KO zrobi pierwszy ruch, to klikamy rola i staramy się trafić tutaj w to. To jest taka wyrzutnia, która wyrzuci nas tutaj do pelikana. Podgląd na żywo, jak to wygląda. Staramy się trafić między tą studnią a ten kamień. Tu wystarczy. Klikamy przycisk akcji, żeby rozpocząć dialog z pelikanem. Trzeba będzie to szybko zrobić. Zapisujemy grę, potwierdzamy, wychodzimy do menu, czekamy na ekran ładowania, od razu naciskamy Escape, wczytujemy tą grę przez podwójne wczytanie i tyle. Teraz kolejna rzecz, tak jak tutaj, jak mamy znowu ten pad od Xboxa, co nie, to w tym miejscu, na tym ekranie ładowania, ja trzymam pada w tę stronę, na maksa. Na klawiaturze to by była po prostu strzałka w prawo. Robię jednego rola i po tym rolu, dosłownie, ja na padzie już trzymam prosto.
I tu by była strzałka prosto na klawiaturze, żeby trafić tu. I w tym miejscu zrobić skok. Jak jesteśmy mniej więcej tu, to nie trzeba wpychać kolejnego rola, można wskakać, podwójny skok. Tu zrobiłem błąd, przycisk, to nie zmienia faktu. Jak już wylądujemy, możemy od razu roll w tą bramę. Tutaj niektórzy robią tak, że jak mamy tego pada od Xboxa, co nie, to trzymają sobie kamerę w tę stronę. Mój patent jest taki, że ja delikatnie w tę stronę kręcę, lewą gałką odruchu, żeby trafić między tą palmę a tego gagatka, bo tu w tym miejscu, zaznaczę na niebiesko, mamy półkę skalną, na którą musimy stanąć. Tu ją łatwiej widać i miejsce, w które musimy trafić, jest tu. To się dwuskokiem wskakuje i tutaj na górę kolejny skok i już wtedy do beczek. Tu jak już wylądujemy, idziemy w tę stronę, w kierunku beczek. Zależy jak nam się KO ustawi. Jak idziemy prosto na beczki, wystarczą 2 role. Jeżeli idziemy w kierunku tamtym, to bardziej 3 role. Bo jeżeli tutaj w kierunku niebieskim zrobimy 3, jest duża szansa, że rozbijemy beczki, na których będziemy musieli zrobić za chwilę skip. A to już nam nie pomoże. Teraz tak, lądujemy na beczkach, staramy sobie obrócić kamerę o 180 stopni, stajemy na tej beczce i robimy skok podwójny w tamtą stronę. Tam jest kwiatek. Można sobie na koniec pomóc ogonem, niekoniecznie, zależy jak wam wyjdzie. Płatek, na którym musimy wylądować. Ja sobie pomagam ogonem, wtedy KO trochę głębiej wlatuje. To nie zmienia faktu, łatwiej jest to zrobić. I teraz tak, są 3 szkoły. Jedna szkoła jest trochę trudniejsza, czyli robimy sobie podwójny skok na tą łodygę. Druga szkoła jest taka, która jest trochę łatwiejsza. Robimy sobie jeden skok w tę stronę, na to miejsce i stąd sobie skaczemy dalej. A trzecia szkoła, która jest szalenie trudna, to jest tak, że skaczemy od razu na tą łodygę. Tutaj na filmie pokazuję jedynie tą środkową, gdzie ja już w trakcie skoku obracam sobie trochę kamerę. Teraz musimy sobie stąd skoczyć w tamtą stronę, najlepiej jednym skokiem, bo jeżeli nie przekręcimy kamerę i tam spróbujemy, to nam KO po tym pnączu zjedzie w tamtą stronę. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby pojechał nam w górę. Jeżeli byście skakali stąd, tu zaznaczę czerwonym, to wtedy musicie na to pnącze zrobić 2 skoki, żeby wylądować w tym samym miejscu. Ta trzecia technika polega na tym, że skakujemy od razu tu i wtedy KO sam nam jedzie. Na starcie nawet nie próbujcie je robić. Tutaj na samym końcu pnącza też są 2 szkoły. Jedna jest taka, że po prostu KO nam schodzi z tego pnącza, dam to jako łatwiejszą powiedzmy i wtedy staramy się zrobić 2 rolki tam. Druga jest taka, że najpierw sobie robimy skok, żeby sobie ustawić KO i wtedy robimy 2 rolki w tamtą stronę. Zbieramy dynamit i teraz rzecz jest taka, że musimy iść w tamtą stronę. Tutaj, w tym miejscu, skaczemy sobie, jak już dotrzemy do tego miejsca, tu. Stąd, mniej więcej na wysokości tego gwoździa, że tak to określę. Stąd będziemy starali się wskoczyć tu, co oznacza skok, drugi skok i ogon, tak to zakreślę, żeby tam się przebić. To na bieżąco będzie widać. I w tym miejscu, jak już praktycznie nam KO zniknął, to trzeba na wyczucie. Niestety staramy się być z lewej strony tego i jak najszybciej nam się uda zrobić ogon w dół. Skakujemy sobie, podwójny skok ogon i ogon w dół. Tutaj szukamy bliżej pelikana. To jest ważne.
bliżej pelikana, tu jest taka przestrzeń, na której możecie stanąć, żeby zrobić skip. Musicie wylądować w tej części. Ja pozwolę sobie zmienić nagranie. Na tym nagraniu nawet lepiej widać to miejsce, bo tu jest taki trójkąt, ale oczywiście z perspektywy on wygląda na mały, ale tam na spokojnie da się stanąć. I teraz trochę pominąłem, ale w tym miejscu jest taki trójkąt, na którym Kao może stanąć. Narysuję takie dwie nóżki, że może stanąć. Stąd sobie skaczemy dalej, żeby sobie ułatwić życie. Ustawiamy się w stronę tej przerwy i tutaj będziemy musieli wskoczyć dokładnie w tą część. Tu jest taka przerwa, w którą musimy wskoczyć. Jak najbliżej tej ściany. Tej tutaj ściany. I tutaj, że tak powiem, musi wylądować nasz Kao. To jest Kao. Więc w takim przypadku przytrzymujemy sobie strafe, tak? Cały czas na tym strajfie do momentu samego brzegu, czyli tu. Jak nam głowa Kao minie górną linię, czyli tą, to wtedy sobie robimy skok. 1. Mogą być 2. Jedna chwała, jak to zrobicie. I cały czas trzymając ten strafe, nie puszczamy go od początku. Nie puszczamy go. Robimy cały czas rzut dynamitem. Dosłownie spamujemy. Jak już skoczymy, tak? Nagranie jest słabe, niestety, ale tu jest taki wypierd, że tak go określę. Tu jest taki trójkąt i on jest po całej długości i mniej więcej w tym miejscu jest trigger kolejnego poziomu. My musimy w to wlecieć. Nie ma innej opcji. Pozwolę sobie ponownie zmienić nagranie, żeby tu wam to w trochę lepszej jakości pokazać. Co prawda to jest tyłem, tak? Ale tutaj wskakujemy. Tu nawet lepiej będzie widać ten trójkąt, o którym mówiłem, bo on jest tu, jest tu. O, taki kawałek, gdzie musicie stanąć. Ja tu od razu wskakuję strajfem. No i dynamitujemy. Tyłem to widać tak, że tu jest akurat ten cypelek. Tutaj teraz są dwie szkoły. Jedna jest taka jak ja, że sobie podbiegacie do tego miejsca i stąd dopiero rolujecie dalej. Druga jest taka, że od razu jak jesteście tu, to trzymacie sobie kierunkowy trochę w lewo, lecicie tutaj jednego rola, tu drugiego rola. Stamtąd sobie skaczecie tu, bijecie ziomka, fajnie, lecimy dalej. Na starcie możecie zrobić jak ja. Tutaj możecie też go ogonem albo się w niego wtoczyć. Jak już go powalicie, najważniejsze jest to, żeby podskoczyć nad nim i wtedy zrobić atak tyłkiem, żeby on się rozbił. Tu czekamy na dialog z pelikanem. On się kończy. Znowu narysuję tego pada wspaniałego. Mój patent na to jest taki, w tym miejscu, żeby 45 stopni w tę stronę trzymać gałkę. Żeby Kao nam poszedł w tę stronę, w stronę drzwi. Oczywiście jeden roll wtedy. Jak już wyląduje w tym miejscu, to idziemy w tę stronę. Teraz staramy się być blisko lewej ściany. Teraz powiedziałbym ważna rzecz. Jeżeli jesteście na tym schodku, śmiało rolować do przodu. Jeżeli jesteście na tym schodku i niżej, nawet nie próbujcie, bo wpadniecie do lawy. To jest mój sposób, żeby zrobić 2 skoki i ogon i później tutaj rolkę w stronę beczki. Kompletnie nie musicie. Możecie zrobić po prostu 2 skoki w tę stronę. Nie musicie iść od razu do beczki. Teoretycznie nic was to nie przyspieszy. Może wam jedynie w późniejszym czasie trochę ułatwić życie.
I teraz tak, bierzemy beczkę, czekamy na moment zamachu tego bossa, tak? Jak on się zamachnie, rzucamy beczkę przez naciśnięcie raz, nie trzymanie przycisku rzutu, naciśnięcie raz tą beczkę do przodu. Bierzecie sobie dynamit i stajecie w tym kawałku, bądź blisko niego. Pierwsze, co musicie zrobić w tym momencie, to też na wyczucie trochę trzeba. Możecie, jak on się pojawi, albo nie, rolujecie tutaj do przodu, bo tu będzie golem, który rozwalamy tak jak przed wejściem na arenę. I teraz ja trochę za wcześnie wypuściłem dynamit. Czekamy na tą muchę, aż ona będzie w tym miejscu mniej więcej i wtedy ją dynamitujemy, żeby ona się rozbiła o rękę. Jest też druga opcja, żeby cofnąć się KO w tę stronę i ją albo rzucić dynamitem, że wpadła w ten dynamit, co był w tym miejscu, albo też w rękę. Co wam wyjdzie łatwiej? Tutaj walnięcie ją bezpośrednio w tą rękę, jak ona leży, to jest timing. To trzeba by się było nauczyć. Ale to jest najszybszy patent. Albo możecie się z nią bić tak samo jak ja tutaj. Trochę czasu straciłem, ale dalej to jest cholernie dobry czas. Ja tu biorę dynamit na zaś i tyle. Tutaj w pierwszej fazie, jak mamy te wszystkie kamienie, stajemy sobie na tym jednym. Wtedy jak on się podniesie, wskakujemy sobie na ten. Ja tu zawczasu robię podwójny skok, żeby dostać mniej damage'u. Pierwsze, co będziemy zbijać, to ten stalakt, więc ustawiamy sobie KO mniej więcej, żeby patrzył w tę stronę. Możemy sobie rzucić dynamit, żeby się rozbił tu, w tym miejscu. Nie musimy, bo tak czy siak, jak już wejdzie trzecia skała do góry, czyli 3 razy ten ogień se poleci, to KO i tak będzie rzucał dynamit tu. Nie tak jak wcześniej tu. Jak już to rozbijemy i to mu spadnie w rękę, trzeba będzie zbić ten drugi stalaktyt. Jego wystarczy przytrzymać celowanie, czyli strafe, i rzucić. Tutaj było dla testu, można sobie klikać strafe'a. Jak spadamy z tego, możemy albo zeskoczyć, albo zrobić rolkę w tę stronę i jak jesteśmy mniej więcej na tej wysokości, można zrobić rolkę bezpośrednio do beczki. Jak jesteście gdzieś dalej, nawet nie próbujcie, bo wam beczka wybuchnie. Tutaj, jeżeli gracie na padzie, rekomenduję przełączyć się z pada na klawiaturę, bo trzeba wyliczyć idealnie 45 stopni od kątomierza, czyli trzymacie sobie klawisz w górę, trzymacie sobie klawisz w prawo i ładujecie ten pasek na dole na maksa. Trzymacie rzut. Na maksa musi być. Do pełna. Nie ma zmiłuj. I w momencie, jak już będzie na pewno do pełna, puszczacie, on to zjada. Najszybszy sposób na drugą falę. Stajecie sobie w tym miejscu. Tu się pojawi jedna mucha. Znaczy, tak to określę. Drugi musicie sobie przejść tutaj, tak żeby nie walnąć w łapę. To już wytłumaczę w trakcie. Tu sobie stajecie. Ziomek się pojawia, jeden atak łapą. Ja trochę za daleko stałem, więc to nie wyszło, ale to dosłownie działa. Złapałem strajfa, zaznaczyło mi tego ziomka, rzucamy jeden dynamit w niego, żeby on zaczął iść w naszą stronę. Rolujemy. To jest najłatwiejsza opcja i najbardziej konsystent. W tę stronę, mniej więcej w to miejsce, jak się kończy ta strzałka. I tu wyskakują muchy. Tak, jak ona będzie na wysokości tego dynamitu, czyli mniej więcej tu, to rzucamy w nią dynamitem, który mamy. Ona się rozbija na raz. Tu będzie jeszcze jedna. Powtarzamy to samo. I teraz rozbijamy golema, druga fala za nami. Faza. Ja sobie tutaj zbieram te dodatkowe żyćka, bo no troszkę dostajemy po dupie przez te platformy, żeby zrobić je szybciej. W tym miejscu, jak na poprzedniej fazie byliśmy tu, to już teraz nie, bo idziemy tu. Będzie się podnosił też ten i ten jeden na dole tam.
Więc tu są 4 do podniesienia, czyli 4 fazy tego ognia są. Już jedną mamy za sobą, bo to jest to. To musimy liczyć w głowie, żeby sobie ułatwić życie. I tutaj tak samo przed tym podskakujemy, żeby dostać mniej damage'u i lecimy sobie tu. Stalaktyty tak samo. Możecie sobie wycelować, nie musicie. KO rzuci punkt. Teraz leci 4 ogień. Teraz jak boss podnosi ręce, to już możecie rzucać w tę stronę. Tak samo i na wszystkich innych falach. No i tak samo. Tutaj sobie dobiegamy do beczki. 2 kierunkowe i lecimy. Mój patent tutaj, bo tu wyleci mucha i ten chodzący. Staję sobie w tym miejscu, tak jak stoję, biorę beczkę i rzucam w tym kierunku. I to jest 100% pewności, że to zadziała. Bo jak staniecie w tym miejscu, to musicie poczekać, aż ta mucha łaskawie przyleci tu. Jak jesteście w tym miejscu, nie musicie na nią czekać. Oni się rozbijają. Tu robicie centralnie 2 rolki w tę stronę. Równo w prawo. Mucha się pojawia, nie patrzcie na nią. Ważne jest to, żeby tu wcisnąć 2 rolki. Wtedy dynamit prosto w tę muchę. Ona się rozbija mordę, tego bijemy na dzioba. Tu się pojawi golem jako pierwszy, tu się pojawi golem jako drugi. Idziemy w tę stronę, rozbijamy go i dla ułatwienia nie musicie robić kompletnie jak rekord świata, czyli później jak się go rozbijecie, boostować się o rękę bossa, możecie sobie przejść naokoło do tego drugiego. Tak, to jest trochę wolniej, ale wy nie musicie być najszybsi na świecie w tym momencie, dopiero zaczynacie. Najlepiej właśnie go ogonem tu pacnąć, bo jak się wrolujecie, jest duża szansa, że wpadniecie do lawy. Tu też są 2 szkoły. Możecie albo zrobić sobie piec skip, że tak go określę, albo wskakiwać na te platformy. Wtedy jest ta, tam jest jeszcze jedna i po drugiej stronie są analogicznie tutaj i tutaj. Ta jest naprzeciwko stalaktytu. Ona pierwsza leci, ta leci druga. Tu jest 3, 4 i ta jest 5. Czyli już wiecie, ile będzie fal ognia, tak? Jeszcze nie ma żadnej, bo ta się nie podniosła. Ten czerwony ziombel to jest życie. Z racji tego, że ja tutaj miałem 2 i nie chcę ryzykować, idę po to, sobie podniosę. I teraz tak, nie widzicie tutaj KO, ale on jest w tym miejscu. Tutaj trzeba zrobić 2 skok tutaj na tą ale niewidzialną część, co będzie widać teraz na wideo. Tam można stanąć. Na spokojnie. Nawet pod tym, tak jak było widać na wideo, najpierw KO stanął tutaj, a później tu. Będziemy wskakiwać na tą platformę. Tu trzeba wyskoczyć jak najpóźniej. Dosłownie możecie w tym miejscu wyskoczyć. Drugi skok też jak najpóźniej, czyli w najwyższym punkcie tego, on będzie mniej więcej tu. I później ogonem lądujecie tu. Chyba że spadacie tak jak ja. Plus jest taki, że tych faz ognia, które podnoszą te wszystkie platformy, jest dużo. Tak czy siak, musicie liczyć w głowie, kiedy rzucać dynamit. Albo po prostu czekać na visual cue, że on nie robi nic więcej, tylko ma opuszczoną głowę i czeka, aż chrzanicie te stalaktyty w rękę. Tu możecie sobie rzucić dynamit, zobaczyć, czy wam trafi, czy nie. Ważny patent. Jak macie dużo dynamitów, możecie rzucać kilka razy. Jeżeli nie, to co jakiś czas naciskajcie sobie strajfa, żeby przypadkiem KO wam się nie obrócił, bo to niestety wam popsuje ustawienie, bo on zostanie w tym ustawieniu. Nie musi być dokładnie w stalaktyt. KO rzuci w czas. Jeden spada i tutaj ten sam patent, co w skipie z dynamitami. Skaczemy i cały czas trzymając strajfa rzucamy sobie dynamity. Któryś z kolei trafi w ten. Nie puszczajcie strajfa, choćby nie wiem co się działo. Dopiero jak traficie w ten stalaktyt. No i teraz klasycznie, tak jak wcześniej, idziemy do beczki. Beczkę rzucamy w bossa. Koniec rana.
Ja dziękuję wam za oglądanie. Miłego kałowania. Haha.